czajnikowy.pl. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam Dripper Gabi. Jest to takie urządzenie stosunkowo nowe, produkcja koreańska i od razu pewnie się zastanawiacie, czym się różni od normalnych dripperów, ponieważ dużo jest już ich na rynku, a jednak jest to urządzenie wyjątkowe. Tak naprawdę składa się z 4 części. Jak widzicie, ta konstrukcja, piramidka, może oprócz tego dzbanuszka, to jest całe właśnie urządzenie, które nazywamy Gabi. Składa się z 4 części. Składa się z takiej oto górnej części, nie wiem czy to udało mi się wyciągnąć, czyli takiego pojemniczka na wodę, dyspensera z dziurkami, jest tutaj 16 otworów, przez które wylatuje każda kropelka bardzo swobodnie, więc nie ma takiej dużej, silnej perkolacji wody podczas procesu parzenia. Następnie mamy takie zwykłe miejsce parzenia. W rzeczywistości jest to coś, co przypomina troszeczkę kalitę. No i na samym końcu coś, co jest takim adapterem do tego, żeby można było postawić na różnego rodzaju pojemnikach, które są troszkę większej średnicy albo mniejszej. Do całego urządzonka wkładamy filtry, które są podobne do właśnie filtrów do kality. Na czym polega fenomen tego urządzenia? Fenomen tego urządzenia polega przede wszystkim na powtarzalności, ze względu na to, że w klasycznych dripperach zazwyczaj jest tak, że wlewamy wodę i ten strumień wody jest bardzo dynamiczny. Każde zaparzenie wychodzi troszeczkę inaczej, nie jesteśmy w stanie tego skontrolować i w rzeczywistości trudno jest przełożyć przepis na kawę 1 do 1. Jak wykona to jeden barista albo jeden home barista, ta kawa będzie inaczej smakowała. Jak wykona to drugi, mimo iż parametry będą te same, znowuż będzie efekt trochę inny. W tym przypadku wszystko odbywa się bez naszej większej ingerencji. Za sekundkę Wam to pokażemy. Natomiast to miejsce, w którym my możemy się wykazać, to dobranie odpowiedniej proporcji kawy do wody, no i oczywiście odpowiedniego stopnia zmielenia tej kawy. Chwilka na prezentację i wracamy do dalszej części. Należy Wam się chwila na wytłumaczenie tego, co tutaj się przed chwilą odbyło. Użyłem 15 gramów kawy, zamoczyłem na początku 50 gramami wody w preinfuzji, tak żeby wszystkie cząsteczki równomiernie złapały kontakt z wodą po prostu, a następnie nałożyłem górną część i wlałem pozostałe 150 gramów wody i jak widzicie, teraz ja mogę spokojnie obserwować, rozmawiać z Wami, relaksować się bez żadnego stresu tak naprawdę, ponieważ wszystko dzieje się samo. Z górnego pojemnika woda spada na dół, tam przez otwory spada równo na całą powierzchnię kawy, dzięki czemu można powiedzieć, że jest to taki przenośny, manualny ekspres przelewowy. Myślę, że jest to świetne rozwiązanie, szczególnie dla tych, którzy nie chcą spędzać zbyt dużo czasu na zabawie albo nie chcą wydawać dużo pieniędzy na tego rodzaju sprzęt z wylewką, ponieważ jak widzicie, można takie urządzenie wypełnić po prostu czajnikiem zwykłym, bez żadnego precyzyjnego nalewania. I cóż, i cieszyć się tak naprawdę smakiem. Jak widzimy, tutaj już mamy prawie proces skończony z tego, co widzę. Możemy podnieść teraz górną część i zobaczyć, jak wygląda właśnie ta powierzchnia. Jak widzieliście, powierzchnia kawy była bardzo wyrównana, bez żadnych dołków, bez żadnej jakiejś nierówności. Jedynie widać takie drobniutkie ślady po tych kropelkach, które gdzieś tam spadały, a kawa faktycznie jest bardzo słodka, taka pełna, można powiedzieć, że jest bardzo, bardzo wysokie body. Zastosowaliśmy tutaj Etiopię, bardzo pięknie wydobyła takie kwiatowe nuty, bardzo owocowe. Więc myślę, że jest to rozwiązanie naprawdę godne uwagi i mimo tego, że jest zrobione z plastiku, nie wygląda może zbyt perfekcyjnie, to naprawdę jest świetnym sprzętem do tego, żeby używać go w domu.
Dajcie znać, jakie Wy macie sprzęty do parzenia w domu. Może macie też właśnie ten dripper i nie potraficie go użyć i szukacie jakiegoś przepisu. Dzielcie się tymi swoimi opiniami. No i cóż, do zobaczenia w następnych odcinkach na czajnikowy.pl. Czajnikowy.pl